Powoli zbliżamy się do celu naszej trasy. Dzisiaj czeka nas ostatni, około 50-kilometrowy odcinek do Riva del Garda. Trudno się mówi, bo w oddali słychać odgłosy budowy. O, tam pokażę, tam trwa budowa jakiegoś apartamentowca. Ale ogólnie rzecz ujmując, nocleg bardzo przyjemny w bardzo sympatycznym mieście Tryden. Nawet trochę żałujemy, że musimy z niego wyjechać, ale liczymy, że w Riva del Garda będzie równie sympatycznie. No to co, jedziemy i do zobaczenia. Trasa wiedzie długą, prostą wzdłuż lotniska w Trydencie, ale tak jak można zaobserwować, lotnisko głównie obsługuje ruch szybowcowy. Przejeżdżamy przez miejscowość Rovereto. Powoli opuszczamy rzekę Adygę i skręcamy w kierunku Riva del Garda. Trochę nam przykro, bo się zaprzyjaźniliśmy z rzeką. Towarzyszyła nam ponad 150 km i bardzo przyjemnie się wzdłuż niej jechało. Teraz się musimy jakoś minąć, bo ciasno. I jeszcze kawałeczek wzdłuż rzeki i będziemy odbijać na zachód, a rzeka płynie dalej na południe.
znowu podobna sytuacja, jak wielokrotnie się to nam zdarzało. Piękna, szeroka, wygodna ścieżka rowerowa, a zarówno mapy Mio, jak i Google krzyczą: zawróć, zawróć, zawróć. Nie wiem, nie mam pojęcia, dlaczego żadna z nawigacji nie chce tędy prowadzić. Jedyna nawigacja, która nas tędy chce prowadzić, to o dziwo czeskie mapy, czyli aplikacja Mapy CZ. Jeśli chodzi o tegoroczną trasę, to mapy czeskie zdecydowanie numer 1. Zbliżamy się do jeziora Garda. Widoki coraz bardziej przypominają klimat śródziemnomorski. Słychać nawet cykady, które głośno nadają swoje dźwięki. Nie wiem, czy nagrają się, ale my je dość dobrze słyszymy. No, widok piękny, jesteśmy u celu, a nawigacja jak Mio uparcie pokazuje 50 km. Ja wiem i pozostało już 8. Tak? A mi teraz też przeskoczyło na 8. Dopiero w tym momencie. Nad samym jeziorem prowadzi ścieżka rowerowa, ale jest to ścieżka rowerowo-piesza, więc bardzo niewygodnie się na nią jedzie ze względu na spory ruch plażowiczów. O 13:30 dojechaliśmy na miejsce. Czekamy na możliwość zakwaterowania się w tym budynku, który jest za mną. I może korzystając z chwili czasu powiem kilka słów tak na gorąco na temat trasy. Przejechaliśmy nieco ponad 500 km z Salzburga nad jezioro Garda. Zatrzymujemy się w miejscowości Riva del Garda. I jeśli chodzi o nawigację, którymi się posługiwaliśmy, to najgorzej spisała się w naszej ocenie nawigacja Mio, używana na urządzeniach Mio Seiko 250. Kompletnie ignorowała najlepsze trasy rowerowe, chcąc prowadzić nas na główne drogi albo na jakieś szlaki wysokogórskie. I nie, na pewno nie jest tak, że źle wybrałem profil trasy. Wybrałem priorytet ścieżek rowerowych, wstawiałem rower szosowy. Kiedy uparcie nawigacja kierowała nas na główne drogi, zmieniłem na rower miejski, potem na rower górski bez większych zmian. Nieco lepiej spisywała się nawigacja Google, aczkolwiek też często chciała nas kierować na główne drogi zatłoczone, mimo istniejącej obok ścieżki rowerowej. Obie nawigacje, co ciekawe, widziały te ścieżki rowerowe, a uparcie je ignorowały. Więc to, co już mówiłem wcześniej, najlepiej kierować się oznaczeniami tras. Tu we Włoszech są dość dobrze oznaczone, trochę może słabiej w Austrii. I kierować się kierunkami geograficznymi. My przez ponad 150 km jechaliśmy nad
brzegiem rzeki Adyga i był to świetny kierunek, była to świetna trasa, no jedna chyba z najlepszych, którymi w ogóle miałem okazję jeździć. Proponowałbym kierować się tak, ignorować przynajmniej w tym miejscu wskazania nawigacji, chyba że używa się nawigacji mapy 3 czy mapy.cz. O dziwo, najlepiej się sprawdzały, aczkolwiek czasami prowadziły na takie szlaki już z kolei piesze, zatłoczone. Natomiast na tym wyjeździe tegorocznym, na tej trasie, którą pokonaliśmy z Salzburga do Riva del Garda, mapy.cz spisywały się zdecydowanie najlepiej i tak na gorąco to mogę polecić. No cóż, teraz spędzimy, mam nadzieję, 3 dni na miejscu i niestety wyjazd nam się już kończy. A szkoda. Pinturek